Mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Zobaczmy. Co to mogło być? Może od spodu. Co prawda wspomaganie dalej cieknie, ale tym się zajmiemy niedługo. No cóż, mój kalendarz jest trochę nieaktualny. No dobra, chyba trzeba coś wreszcie zrobić. Tutaj mam przewód od LF20 zamontowany do pompy LF30. Jak widać się da, może za pięknie to nie wygląda, no ale jeżdżę tak już ze 6 lat i tak już przeciekał, więc to, że sobie tak wygnę, to nie ma wielkiego znaczenia. No i po tej opasce też widać, że już tu byłem. No i tutaj mam przewody z zbiorniczka wspomagania. Ta gruba rura, tędy płyn spływa do pompy, a tą cienką pod ciśnieniem wraca z maglownicy. No i w środku jest jeszcze filtr. Tu jak widać zaciski skręcane. Kiedyś to składałem, ale to jest generalnie zły pomysł, żeby tak na skręcanych opaskach to zaciskać. Został jeszcze płyn w maglownicy. Pokręcę kierownicą, żeby go wypompować. No i chciałbym wymienić ten przewód, więc próbowałem go odpiąć tak jak fabryka nakazała. Niby prosta rzecz, wciskamy ten plastik, który tam jest, ciągniemy i się odpina. Oczywiście tutaj to nie zadziałało, no bo to by było zbyt proste, więc trzeba było na partyzanta. No i to właśnie widać, jak to wygląda w środku. Są takie 4 blaszki wystające z 4 stron, więc po wciśnięciu tego plastiku teoretycznie one się odginają, no i możemy przewód wygiąć. Są też takie specjalne klucze do tego, których ja oczywiście nie mam. Tu też widać, w jak wybitnym stanie są te przewody. Wszystko jeszcze jest oryginalne. No i sam zbiorniczek, jak widać, w środku jest filtr. To jest filtr, który filtruje płyn, który wraca z maglownicy. Niestety nie da się go wyjąć, jest on montowany przed sklejeniem tego zbiorniczka. Wiem, że niektórzy wolą wymienić taki zbiorniczek na nowy właśnie w imię tego, żeby mieć czysty filtr w środku. Ja po prostu płuczę go benzyną z jakiejś jednej, drugiej strony, potem ten filtr jeszcze odkręcam, żeby był luźny. No i myślę, że to w zupełności wystarcza. Kupowanie zbiorniczka zupełnie nowego, kiedy ten jest w pełni sprawny, jest trochę bez sensu. Warto tylko zwrócić uwagę, że jeżeli tak płuczemy bez odkręcenia tego filtra, no to wszystkie syfy wypłyną tą rurką, bo tylko to jest
którędy one wpływają. No i zakrętka do tego zbiorniczka, na której jest naklejka ATF Only, tak jak powinna być. To, że tutaj jest kolor zielony tej naklejki, nie ma żadnego znaczenia, bo już spotkałem się z opinią, że powinienem lać CHF, bo mam zieloną naklejkę. To jest oczywiście totalną bzdurą. Na tym korku jest jeszcze taka mała uszczelka. Ja już ją kiedyś zmieniałem, chyba też nawet na oryginalną. Nawet nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, no ale ta była zmieniana, więc nie będę jej ruszał. Odkręciłem ten filtr ze zbiorniczka, no i jak widać od środka jest po prostu siatka. Trzeba to tylko wypłukać, żeby było czyste, no i pamiętać o tym, żeby to znowu obrócić i przykręcić, także naprawdę nie ma potrzeby kupowania zbiorniczka na nowo. No i oczywiście nieśmiertelny temat przy każdym wspomnieniu o zbiorniczku, czyli magnes neodymowy do środka, żeby nam wyłapywał opiłki. No można, jak ktoś bardzo chce, to niech sobie tu wkłada. Trzeba tylko przypilnować, żeby magnes był większy niż ten większy z odpływów, żeby nam przypadkiem nie poleciał do pompy. Najlepiej mieć jakiś magnes z otworem i sobie złapać natrytkę do tego wystającego elementu. Ja magnesów nie zakładam, nie uważam tego za konieczne. No dobra, no to czas na przewody. Mam tutaj kilka nowych, nawet szarpnąłem się na ten do LF30. No ale po kolei, tutaj mamy przewód powrotny z maglownicy. Tutaj jak widać nowy zamiennik. Ten przewód to kupiłem chyba z 8 lat temu i leżał w szafie przez ten czas. No i nowy przewód dedykowany do LF30. No jak już kupuję wszystkie, no to niech będzie. To jest akurat zamiennik firmy NTY, mam nadzieję, że trochę pożyje. Oryginalne przewody są koszmarnie drogie. Wiem, że mógłbym teoretycznie zacisnąć nowe przewody na starych złączkach, ale pytałem się o to w jednym zakładzie, powiedzieli mi, że to i tak będzie cieknąć. Nie wiem, czy to prawda, no ale po prostu kupiłem przewody i już nie chciało mi się w to bawić. Pasowałoby jeszcze tutaj z drugiej strony przemocować ten przewód. Oczywiście oryginalne mocowania już dawno spróchniały, więc na ten moment trytka. Jeszcze dołożę jakiś miękki element oddzielający jedno od drugiego. Tak to wyglądało oryginalnie. To jest taka blaszka, która łapie się metalowej części przewodów, no ale elementem łączącym jest tutaj ta guma, która już dawno spróchniała i się urwała.
No i jak widać nie mogłem się powstrzymać, nie rozkręcając pompy. Przede wszystkim chciałem ocenić stan tego pierścienia, czy tego elementu w zasadzie, po którym wewnątrz chodzą łopatki. Myślę, że każdy wie, jak działa pompa wspomagania, czy w zasadzie pompa, która kompresuje nam tutaj płyn do wyższego ciśnienia. No i łopatki sobie jadą po tej powierzchni wewnętrznej, więc ona powinna być w miarę gładka i przyzwoita. No tutaj już nie jest to tak idealnie, jakbym chciał. Chociaż z drugiej strony widziałem też już takie w dużo gorszym stanie, jakby ktoś jeździł z piaskiem zamiast płynu wspomagania. Chociaż ta pompa też już zaczynała wyć, więc nawet nie wiem, czy ją zakładać ponownie. Albo dobra, mogę spróbować, skoro już ją mam, to czemu nie. Jest to oryginalne LF30 od firmy Look. No i mam tu kilka nowych opasek firmy OE Ticker, także porządne zaciskane, a nie jakieś tam skręcane, które ledwo trzymają. No dobra, niby wszystko działa, zalałem nowym płynem, ale jakoś tak na moje ucho to ta pompa trochę za bardzo już wyje, więc chyba trzeba coś z tym zrobić. A jeszcze zanim przejdę dalej, to warto zwrócić uwagę, że płyn idealnie klarowny po przejściu przez cały układ, także myślę, że będzie ok. No i pozostaje chyba tylko jedno rozwiązanie.
To jest oczywiście zamiennik pompy LF30, a nie LF20, więc myślę, że nie będzie straty na ciśnieniu. Mocowania już mam, także mam nadzieję, że będzie chodzić. Już widzę te pytania, dlaczego używam ATF, a nie CHF? Przecież CHF jest teraz zalecany w BMW i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jaka jest praktyczna różnica w cywilnym E46 między CHF i ATF? Żadna. No chyba, że ktoś jeździ w bardzo zimnym kraju, to wtedy tak, ale Polska się do takich nie zalicza. Więc jak ktoś nie wie, co wlać, to niech wlewa to samo, co już ma w układzie. Zmienianie z jednego na drugi nie naprawi wam wycieku, ani nie sprawi, że magicznie pompa przestanie wyć albo coś takiego. No dobra, wiem, że na wideo tego nie da się pokazać, no ale wyje chyba mniej niż ta stara pompa LF30, więc myślę, że jest ok. Oczywiście musiałem dać nową opaskę zaciskaną. Co by tu jeszcze można zrobić? Mogę ten łącznik próbować wymienić, to też popularne. Oczywiście kupiłem ten łącznik poliuretanowy jako tylko ten żółty element, natomiast mocowania musiałem sobie sam dorobić. Więc kupiłem jakiś stary elastyczny łącznik oryginalny, żeby mieć te aluminiowe elementy. No i wyciąłem z niego. Oczywiście trzeba to sfrezować, bo tam jest wszystko na stałe połączone. No i załączonymi śrubami można to skręcić i w ten sposób mam jakby zamiennik plug and play. Został jeszcze ostatni element, czyli magdownica, tylko że moja jest w bardzo dobrym stanie, nie cieknie, luzów nie ma, jak jakieś były to już je pokasowałem, końcówki drążków już wymieniłem, więc generalnie nie ma z nią co robić, mogę co najwyżej dać nowego smaru na zębatkę. No cóż, i chyba wszystko zrobione tak jak miało być. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. O nie, oczywiście, że nie może być tak łatwo. Pojeździłem trochę testowo, no i pierwsze co się rzuca w oczy, czy w zasadzie w uszy, to jest strzelanie przy obracaniu się kierownicy. Powód natychmiast namierzyłem, także teraz to będzie widoczne dla wszystkich. Tak, jest to ewidentnie z tego poliuretanowego łącznika.
Natomiast jedna ważna uwaga, w zestawie z tym poliuretanem jest taki smar, którego ja nie użyłem, po prostu złożyłem to na sucho, więc dopuszczam taką opcję, że to przez to. Więc teoretycznie powinienem to był poprawić i założyć ponownie, ale jak widać zakładam ponownie gumowy, oryginalny łącznik, ponieważ po prostu nie warto się bawić w ten poliuretan, nie daje on absolutnie zupełnie nic. Nie ma żadnych odmiennych uczuć, żadnego lepszego, w cudzysłowie lepszego prowadzenia itd., itd. Jeżeli nasz oryginalny gumowy łącznik nie jest w żaden sposób rozwalony, to zupełnie nie warto go w ogóle wymieniać. Tak to wygląda. Tutaj mam ten smar, który był oryginalnie w zestawie. Nie wątpię, że gdybym go użył pomiędzy to aluminium i poliuretan, to byłoby ok, no ale tak jak mówiłem, nie warto według mnie o to walczyć, ponieważ nie daje to zupełnie absolutnie nic. Natomiast grzebiąc, jeszcze w międzyczasie uświadomiłem sobie, że nie wymieniłem jednego przewodu, więc może tak do zestawu to mogę to zrobić. Przy okazji kupiłem nowe uszczelki aluminiowe, bo zapomniałem wcześniej. Teraz pozostaje tylko problem, jak odpiąć ten stary przewód. Cicho tam, nic nie widzieliście. Wszystko jest dokładnie tak, jak fabryka nakazała. Pozostaje mi już tylko wymienić te uszczelki przy śrubach drążonych tutaj na maglownicy, na obu przewodach. Podokręcać wszystko, no i to chyba będzie tyle. Wszystko działa, nic nie wyje, nic nie cieknie. Ja ten film montuję już chyba rok po tym, jak to zrobiłem i do tej pory nic nie cieknie, więc chyba jest ok. Można się zająć poważniejszymi rzeczami.